Jest akcja, pełna akcja, ostro się dzieje na polu. Oj, dzieje się. Dzieje się, Andrzejku. Witamy Was w ogóle bardzo serdecznie. Logistyka to dzisiejszy temat, nie? Słowo klucz. Słowo klucz, nie? Tak. Wszystko musimy robić, aby pomóc tej logistyce. Tu akurat mamy ile? 4 kombajny na jednym Wszystkie polu. mają 9-metrowe headery. 3 kombajny klasa. I mamy Bergmana. I mamy Bergmana. GTW 430, największy na 3 osiach. Tak jest. No, zawieszenie już hydrauliczne, amortyzacja hydrauliczna dyszla, a to przede wszystkim pozwala poza bardzo szybkim rozładunkiem, szybką logistykę też w transporcie, bo niejednokrotnie trzeba do miejsca rozładunku, wyładunku dość sporo dojechać. Dokładnie, potrzebujemy, tu akurat w tym przypadku mamy bardzo fajny ciągnik 939, dosyć długie pole i ta prędkość, ta moc ciągnika jest niezbędna właśnie, że nie tylko odbiór, nie tylko szybki przeładunek, ale szybkie przemieszczanie się z ładunkiem po No bo też dokładnie, bo też zasypanie czy zapełnienie zbiornika na 100% w kombajnie następuje na różnym etapie pola. Jeden kombajn będzie potrzebował opróżnienia, nie wiem, 200 metrów tutaj od przyczep odbierających, a drugi prawie że kilometr, czy jeszcze tam więcej, nie? Dalej, także... Ale tu się dzieje, po prostu gdzieś tam cały czas jestem rozkojarzony, bo się tak ładnie patrzy na te obrazki. No coś wspaniałego. Ale powiem tak, przy 4 kombajnach, bo 4 kombajny, nie? Tak? Mówiliśmy 2 Lexiony 7500, tak. Jeden 5800. 580, tak. Trochę starszy model. I New Holland. I CR New Holland, też jeden z największych modeli. Wszystkie bo chyba... mają tam 9-metrowe headery. Przy starcie od wszystkich 4 po kolei odebraliśmy 4 zbiorniki. Mamy w maszynie system wagowy. Jesteśmy różnie tam, w zależności jak się wszystko ułoży, od 29 do prawie 32 ton ładunku. Na pełnym załadunku. Przy pełnej przyczepie Bergman. Ale powiem no tak. I 4 zestawy tu na bieżąco jeszcze odbierają towar i na magazyny odwożą tutaj w gospodarstwie. No widać, przyczepy 14-tonowe i więcej, po 2 przyczepy, 28 ton taki zestaw i to posprzęgane z ciągnikami. Powiem tak, dobrze, że tu akurat w tym przypadku do magazynu stosunkowo nie jest jakby daleko, to jest to w stanie logistycznie poodbierać ten sprzęt, ale powiem tak, sam Bergman mimo wszystko ma co robić, jest prawie, że przy 4 kombajnach jest wykorzystany. No, tak, w 100%. On tutaj ma co biegać, operator mówi, że po iluś tam godzinach pracy no, jest mocno zmęczony. Jest wyeksploatowany, jak to tak, mówimy. No bo musi myśleć, wbrew pozorom to nie, on musi układać to logistycznie, że jedzie pierw tam czy w inne miejsce. Także tutaj widać, że sporo się dzieje. Od strony technicznej, no już chyba żeśmy ten temat wcześniej wyczerpali, także tu niewiele... Ale zawsze warto wspomnieć, nie? 430, 43 metry sześcienne, tak jak mówiliśmy. No tu czyli strzelamy jak to na 2 przyczepy, szybki rozładunek na 1000 wałku, Fendt 939, no i na wolnych obrotach, na maksymalnym otwarciu operator twierdzi, że jest za szybko, jednak troszeczkę zwalniamy, tak, no bo, przymkną troszeczkę zasuwy, bo inaczej jednak, Andrzeju, kontrola jest, nad tym wszystkim. Tak, dokładnie. Inaczej jak niepotrzebnie nie zgubić, gdzieś wysypać. Tak, inaczej jak przeładowujemy to na łódkę tak zwaną, nie? No to wtedy wiadomo, że taka przyczepa jak Bergman ma te pole do popisu swoje, bo możemy to wziąć na wałku 1000, na pełnym otwarciu ślimaka i na raz. I do zera. I podjeżdża tylko po kawałeczku. No przede wszystkim słuchaj, te ślimaki tutaj, jeśli chodzi o średnicę ślimaków, nie? Ślimak ten poziomy kurne, 50, a ten pionowy ukośny 60. 60 i to... Tu jako ciekawostkę to właściwie warto o tym, pewnie żeśmy już o tym kiedyś rozmawiali. Ten poziomy ślimak, on ma zmienny skok. Ja to nazywam, że od tyłu ma drobny gwint i im bliżej przodu, tym się rozszerza. Na niektórych przymknięciach, jeżeli przymknę zasuwy, faktycznie jest wrażenie, bo to jest po to zrobione, żeby maszyna opróżniała się na całej długości równomiernie. Ale jeżeli ja przymknę zasuwy, to ten proces będzie następował od tyłu, bo nie ma podsypywania tego ziarna pod ślimak, czyli nie ubywa równomiernie, tylko od tyłu zabiera zawsze najwięcej. To jest jak najbardziej racja. Tak to jest, ale przy maksymalnym otwarciu ta maszyna powinna się, i zresztą dzisiaj tu widzimy, idealnie praktycznie że ona na równi w ten sposób rozładowuje. To jest jednak mimo wszystko fantastyczne rozwiązanie, bo też tego ziarna nie uszkadzamy, nie niszczymy, nie? Co niejednokrotnie poza kadrem sobie rozmawialiśmy.
rozmawialiśmy, jakie są de facto walory i plusy tego, że ten ślimak jest o zmiennym uzwojeniu. Nie? Bo... Kolejnym czynnikiem, dobrze wspomniałeś, o ochronie przeładowywanego materiału, jest przestrzeń pomiędzy obudową rury a uzwojeniem ślimaka. To nie jest, że jest na ciasno, ten ślimak tam trze i mieli to ziarno, tylko tam również jest przestrzeń, że ziarno kukurydzy też się powinno tu zmieścić i ono nieuszkodzone zostaje przepchnięte do no i w tym rzecz, wiesz, no bo co innego, ja tu już ostatnio wspominałem, co innego jakbyśmy przeładowywali czy zbierali ziarno na paszę. Okej, jak my je troszeczkę tam uszkodzimy, to jest mniejsza strata, ale jeśli to jest ziarno zbierane jako siewne czy jako kwalifikat, no to tutaj jest niezmiennie ważnym, istotnym to, aby tego ziarna po prostu nie uszkodzić przy procesie zbioru, no bo na to przecież cały rok intensywnie pracujemy. Powiem tak, sporo hektarów przed nami. Tutaj jest jedna z większych działek, bo tu chyba w jednej działce mamy ponad 100 hektarów, coś takiego. Nie pytałem. Ponad 100 hektarów, także jest co biegać. Początek żniw, bo zrobiony jest rzepak, ruszyliśmy w pszenicę. Tak. Wczoraj na koniec dnia, tam testowo 2 zbiorniki, dzisiaj ale pogoda wygoniła. Pogoda wygoniła dokładnie, ale dzisiaj już tam od godzin południowych, jak się wszystko uszkowało jak trzeba, zbadana wilgotność. Można ruszać. Można ruszać start, maszyny. I powiem tak, a sam dobrze wiesz. I się dzieje. Nie? A tutaj ruszenie to jest niczym pospolite, nie? Jak wszystkie zestawy ruszają i teraz 4 kombajny, tak jak mówiliśmy, wszystkie o headerach tam 9 i więcej metrów każdy, no to tutaj ten zbiór, jeśli chodzi o jednostkę czasową, no jest niesamowicie... To też widać, jak cały ten, nazwijmy, cyrk, jak się przemieszcza, oddala od nas. Jeszcze chwilkę temu tu byliśmy w samym centrum tej zadymy. Tak. A już są to wszystko, cała zabawa dzieje się minęły daleko. 2-3 minutki dokładnie. I to się dzieje tam gdzieś z tyłu. Ale powiem Ci, pięknie to się komponuje z tym Fendzikiem 939, tak jak mówiliśmy, blisko 400 koni, ale Andrzeju, przyznasz, że żeby wykorzystać też przyczepę przeładowczą tej wielkości, tych gabarytów, z tymi parametrami, no musi być mocny ciągnik. No rozmawialiśmy o tym chwilkę temu, dosłownie 2 minutki temu, do przemieszczania, tutaj do samego przeładunku na maksymalnym otwarciu, ten ciągnik faktycznie przygasa. No, tu się dzieje, zresztą tam... Zresztą fantastyczną rzeczą jest, przypomnij jak to się nazywał, ten miękki start tak zwany, bodajże za pomocą pasa Powerband. Tak, przekazanie napędu, tylko przy tej mocy ciągnika nie musimy się bawić w rozłączanie. Operator ma ten system zapięty na stałe, czyli uruchamiając przekaźnik, to co jest na stałe, ten ukośny ślimak obraca się cały czas i ten dołączony poziomy również on ma zapięty, tylko w sytuacjach, nazwijmy, jakby w połowie przeładunku musiał się przemieścić, złożyć rurę, ale tu nie ma takiej potrzeby, bo tych wózków transportowych jest cała masa, na bieżąco one tu dojeżdżają no i nie ma takiej potrzeby, czyli on tu ma takie jakby proste, łatwe zajęcie. Bo tą wersję, co tutaj mamy, to jest taka wersja wypasiona, jak to się mówi, na bodajże sterowanie już na systemie Isobus. Tak, ta maszyna już konkretnie jest sterowana przez Isobus. Dodatkowo mamy jeszcze system wagowy również przez terminal Isobus obsługiwany. Możemy tutaj wprowadzić parametry, jeżeli ciągnik ma aktywowaną licencję Task Control, możemy aktywować zlecenie i to zlecenie pozwala nam na przykład na jednym polu wpisuję sobie, mam 4 kombajny. Kombajn 1, 2, 3, 4. Mogę sobie je nazwać jak to gospodarstwie. Mogę nazwać numer pola. Mogę wprowadzić również pojazdy odwożące, czyli nie wiem, Krzysiek, Robert i tak dalej. Czyli mamy pełną taką kontrolę. I później ma kontrolę, operator widzi doskonale, oczywiście musi każdorazowo kliknąć, że odbiór czy zbiór... Przez tego dokładnego pacjenta jest. Na jednym gospodarstwie mija się z celem oznaczenie poszczególnych kombajnów, gdyż te kombajny i tak idzie to na jeden magazyn. Co z tego, że wziąłem z tego czy z tamtego kombajnu, nie ma różnicy. A wrzucam i tak odbiera 4 wózków, 4 maszyn.